Mamo, jak ja bym chciał tam być, na takich boiskach trenować. Zrobię wszystko, żeby tam grać. Tymi odczuciami podzielił się z matką Robert Lewandowski jako dziecko, gdy dostrzegł różnicę pomiędzy warunkami treningów piłki nożnej w Polsce a na Zachodzie. Jak to się stało, że przeciętny chłopak, który od zawsze postrzegany był jako największy miklus wśród kolegów z drużyny, który pochodzi z niewielkiej podwarszawskiej wsi Leszno, wyrósł na futbolowego gladiatora stawianego na równi z takimi geniuszami jak Cristiano Ronaldo czy Messi? Po co mamy sięgać po wspaniałe, inspirujące i wzruszające historie do Hollywood, skoro obecny kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej swoją historią bije na głowę historie wykreowane w większości zagranicznych, kasowych produkcji? Robert Lewandowski przyszedł na świat 21 sierpnia 1988 roku. Już od dziecka skazany był na sport, gdyż zarówno jego ojciec, jak i matka byli sportowcami. Tata były judoka, juniorski mistrz Europy. Mama była pierwszoligowa siatkarka. Obydwoje uczyli WF-u w szkole podstawowej w Lesznie, ale to głównie ojciec brał Roberta w sportowe obroty. W miejscowym klubie Partyzancie Leszno, którego pan Krzysztof był trenerem, dawał synowi szansę, by mógł poćwiczyć grę w piłkę ze starszymi od niego rocznikami. Marzeniem ojca piłkarza było, by jego syn zagrał kiedyś w Legii Warszawa, ale na to musiał jeszcze poczekać. Na razie ojciec uważał, że jego syn powinien zasmakować wielu dyscyplin, zanim zdecyduje, której postanowi poświęcić życie. I tak jak mały Robert trenował m.in. judo, siatkówkę, biegi przełajowe, tak czuł jednak, że to właśnie piłka nożna jest sportem, który naprawdę kocha. Pierwszym juniorskim klubem Roberta była warszawska Varsovia. I choć klub ten oferował swoim piłkarzom nierówne, kurzące się boisko, a po meczu nie było gdzie się umyć, to jednak dla młodych entuzjastów piłki nożnej była to świetna okazja do szlifowania swoich sportowych umiejętności. Gdy trafił do zespołu, był najmłodszy. Robert był dobry w piłkę, ale jednak nigdy nie było tak, że znacznie odstawał poziomem od pozostałych graczy. Jedyne, czym szczególnie się wyróżniał wśród innych, to fakt, że wytrwale ćwiczył, słuchał i konsekwentnie wykonywał polecenia trenerów. Tak jak innym często zdarzało się symulować ból brzucha, palca czy włosów, by tylko wymigać się od wysiłku, tak Robertowi huragan musiałby przeszkodzić, żeby nie wyjść na trening. W sumie w Warszawie spędził 7 lat, po czym stwierdził, że powinien zrobić krok naprzód w swojej sportowej karierze i zmienić klub. W 2005 roku przeszedł do warszawskiej Delty, jednak był to zaledwie krótki 4-miesięczny epizod w jego karierze, gdyż jeszcze w tym samym roku został wypatrzony przez Legię Warszawa. Wszystko wskazywało na to, że cały wysiłek w końcu został wynagrodzony i Robert jest już na prostej drodze do wymarzonej kariery profesjonalnego piłkarza. Jak się okazało, było zupełnie odwrotnie. Wkrótce przeszedł do tego klubu, ale niestety nie doczekał tego ojciec Roberta, gdyż kilka miesięcy wcześniej zmarł na raka. Oprócz tego wiele osób ostrzegało Roberta, że w Legii może przepaść, a nawet sam piłkarz miał mieszane uczucia. Po przejściu do klubu ze stolicy Robert trafił do rezerw, skąd bardzo ciężko było dostać się do podstawowej jedenastki. Młodych piłkarzy w Legii nie brakowało, więc nawet w rezerwach Robert musiał walczyć o miejsce w składzie. I to właśnie wtedy nadszedł ogromny kryzys. 26 kwietnia 2006 roku podczas jednego z meczów Robert gwałtownie ruszył sprintem do piłki. Mięsień nie wytrzymał, naderwanie dwugłowego, kontuzja i przerwa w treningach. Do końca sezonu już nie zagrał. Jako że Lewandowski nie był wtedy ważnym zawodnikiem dla klubu z Warszawy, to jeśli chodzi o powrót do zdrowia, Legia poszła po linii najmniejszego oporu i ograniczyła się jedynie do zapewnienia warunków, które były niezbędne do dojścia do zdrowia. Mimo wszystko Lewandowski do rehabilitacji podszedł z ogromnym zapałem, gdyż zawsze miał z tyłu głowy swoje marzenia o wielkiej karierze piłkarza i wiarę w to, że ojciec, któremu tak wiele zawdzięczał, patrzy na niego z góry i zawsze jest przy nim. Piłkarz pomimo ciężkiej rehabilitacji wciąż nie wrócił do formy sprzed kontuzji. Działacze Legii byli bezlitośni wobec zawodnika, który nigdy nie pełnił istotnej roli w klubie, a o którego trzeba było mimo wszystko dbać, gdyż zobowiązywał do tego kontrakt. Pod koniec czerwca 2006 roku usłyszał bardzo chłodne, szczero do bólu słowa: "Ty już tu nie grasz, możesz wracać do domu". Rozstali się z nim bez podania konkretnego powodu, bez żadnego wyjaśnienia. Nikt mu nie powiedział, dlaczego musi odejść i co ma dalej ze sobą zrobić.
lecz nawet to nie złamało lewego. Piłkarz pomyślał wtedy: nie, to nie, mam was gdzieś. 17-letni Messi właśnie zaczynał swoją niesamowitą karierę z FC Barceloną oraz czarował bajecznymi trikami w reklamie Nike'a, mówiąc: zapamiętaj moje imię, jestem Leo Messi. 17-letni Cristiano Ronaldo był już zawodnikiem Sportingu Lizbona, w którym na piłkarza zęby już ostrzyli sobie działacze Manchesteru United, do którego piłkarz trafi rok później. 17-letni Lewandowski usłyszał od lekarzy Legii, że nigdy nie będzie profesjonalnym piłkarzem. W raporcie do swoich szefów napisali: Robert Lewandowski ma problemy ze zdrowiem, które uniemożliwiają mu grę w piłkę na wysokim poziomie. Zakręt w swojej karierze bardzo ostry, taki, na którym łatwo było wypaść. Śmierć ojca, z którym zawsze mógł porozmawiać o swoich problemach, który przez tyle lat woził go na treningi. Kontuzja, wyrzucenie z klubu. Wszystko niemal w tym samym czasie. Jak sam piłkarz wspomina, miał wtedy moment zwątpienia, ale się nie poddał i powiedział sobie: dorośnij. Na szczęście poza tatą ogromne wsparcie miał wciąż ze strony matki, głównie dzięki której doszedł do wniosku, że najlepszym klubem na odbudowanie będzie Znicz Pruszków. Ówcześnie trzecioligowy zespół, w którym zdecydowana większość zawodników to albo studenci, albo wciąż jeszcze uczniowie szkół średnich. Można było pomyśleć: cóż za degradacja, z jednego z najlepszych klubów w Polsce wylądować w klubie z trzeciej ligi, o którym mało kto słyszał. A jednak, paradoksalnie, to właśnie tutaj Robert nabrał prawdziwego wiatru w żagle. Oto jak prawdziwe jest stare stwierdzenie, że czasem trzeba się cofnąć, by pójść naprzód. Przechodził w 2006 roku do Znicza trzecioligowego, odchodził w 2008 z klubu, który o włos rozminął się z awansem do Ekstraklasy. W Pruszkowie poczuł się jak wśród swoich. Przez ten czas został po raz pierwszy królem strzelców wśród seniorów, poznał Anię Stachurską, swoją przyszłą żonę, zaczął znów wierzyć w marzenia i w to, że jest na przystanku swojej kariery, a nie na jej końcu. Tymczasem Robert Lewandowski ucieka! 1-0, nie ubił. Kariera w Pruszkowie nabierała rozpędu. Ponadprzeciętne osiągnięcia Roberta dostrzegły już kluby z Ekstraklasy i tak w 2008 roku Lewy trafił do Lecha Poznań, do klubu, który już na dobre wprowadził piłkarza do futbolowego świata. Ekstraklasa, walka o europejskie puchary, debiut w reprezentacji, no i zawodnicy, których Robert do tej pory miał szansę oglądać jedynie w telewizji. Piłkarz, który jeszcze nie tak dawno usłyszał opinię, że nie nadaje się na profesjonalistę, powoli stawał się kluczowym zawodnikiem w jednym z najlepszych klubów w Polsce i odchodząc z Lecha Poznań do Borussii Dortmund, wziął sobie na pamiątkę tytuł króla strzelców Ekstraklasy, strzelając dla swojego klubu w sezonie 2009-2010 18 goli. I tak kontuzja, która kiedyś miała być wielkim dramatem, stała się błogosławieństwem. Wypadek przy pracy w Legii zahartował mu ducha i nauczył go tego, że w porażkach i niepowodzeniach tkwi mądrość, którą można posiąść, gdy do sprawy podejdzie się z pokorą.